Witam serdecznie wszystkich po długiej, niezamierzonej przerwie spowodowana niestety problemem ze zdrowiem. Dziś omówimy sobie cykle Milankowicza. Pokrótce, nie będziemy się wgłębiać bardzo w zagadnienie cykli Milankowicza, ponieważ jest ono trudne, jeśli chodzi o szczegóły, w jaki sposób klimat reaguje na cykle Milankowicza, ale omówimy sobie w wystarczającym stopniu, by zrozumieć, jak bardzo klimat jest kształtowany przez te cykle. Dlaczego? Dla ułatwienia oczywiście posłużę się, jak zwykle, przygotowanymi slajdami. Przełączymy. Cykle Milankowicza, ruch Ziemi w kosmosie. To jest najważniejszy teraz temat. Omówienie podstaw tego, w jaki sposób cykle Milankowicza wpływają na klimat. Żeby to zrozumieć, trzeba zrozumieć, w jaki sposób Ziemia zachowuje się w kosmosie i w jaki sposób warunkuje to dopływ energii słonecznej do Ziemi, a nawet różnych regionów Ziemi, jak półkula północna czy południowa. Zanim jednak przejdziemy do samego omówienia orbity Ziemi, ruchu Ziemi w kosmosie, czyli wirowania jej orbity, przybliżymy sobie nieco postać samego Milankowicza. Milankowicz był Serbem żyjący na przełomie XIX-XX wieku. To, co jest najistotniejsze w tym, to, że był matematykiem, geofizykiem, astrofizykiem, inżynierem. To ważne, ale to właśnie jego matematyczne ujęcie cykli i umiejętność obliczenia tych cykli w przeszłość, jak i w przyszłość pozwoliła pozostałym badaczom zmierzyć się z tym tematem w sensie próby udowodnienia tego na podstawie osadów czy lodowych, czy skalnych. To zdarzyło się znacznie później, niemniej wyliczenie tej krzywej nasłonecznienia były tym najważniejszym krokiem, ponieważ sam Milankowicz nie był pierwszą osobą, która zaproponowała cykle. On sam ideę wziął od wcześniejszego naukowca, glacjologa. Tę ideę podał już James Croll, ale to o tym za chwilę. W 1909 roku Milankowicz objął katedrę matematyki na Uniwersytecie w Belgradzie. Pokazuje to, że jego kunszt faktycznie, jego umiejętności tutaj miały znaczenie. Nie tylko to było jakoś same zamiłowanie do matematyki. Więc popatrzmy na te cykle, na jakich się on skupiał. W swojej pracy naukowej również uwzględnił to, w jaki sposób wpływa nasłonecznienie na klimat Ziemi w sposób nieliniowy. To jest mało intuicyjna sprawa, ale jeżeli się temu przyjrzeć dokładniej, to faktycznie Ziemia reaguje w sposób nieliniowy. Więc samo obliczenie krzywej nasłonecznienia, i tutaj mamy pokazany z boku taki wykres, który później jeszcze będzie analizowany. Samo wyliczenie krzywej nasłonecznienia to jest dopiero część pracy. Tak więc jedna część pracy polega na tym, że wpierw udowodnił, że zmiana orbity ziemskiej wywołuje zmianę klimatyczną. Ale w jaki sposób to się dzieje? Wykazał oscylację tych zmian na przełomie dziesiątek i setek tysięcy lat. Ale sformułował też prawo nasłonecznienia i teorię epoki lodowcowej. I tutaj jest ta istota nieliniowości reakcji klimatu ziemskiego na nasłonecznienie. Skupmy się na tym punkcie. Pierwsza to rzecz oczywista, to
nasłonecznienie zależy od pozycji planety w przestrzeni kosmicznej. Zaś przyswojona energia, czyli ten wykres nasłonecznienia, który tutaj widzimy, żółty wykres nasłonecznienia, który jest pewną wypadkową sumaryczną zarówno precesji, jak i nutacji, jak i mimośrodu orbity Ziemi, te trzy wykresy czerwony, zielony i niebieski, składające się na wypadkowo nasłonecznienia żółty, trzeba go zmodyfikować o samo albedo optyczne Ziemi. Jest to sprawa dosyć oczywista, kiedy patrzymy się, w jaki sposób Ziemia odbija promienie słoneczne w zimie, a w jaki sposób nagrzewa się latem. I sam fakt, powiedzmy, że mam powierzchnię Ziemi i docierają do powierzchni Ziemi promienie słoneczne, to one w znacznym stopniu odbijają się podczas zimy. To znaczy, że zima sprzyja dalszemu ochładzaniu się klimatu, zaś lato sprzyja dalszemu dogrzewaniu się klimatu, ponieważ te promienie odbijają się w znacznie mniejszym stopniu i one w dużej części nagrzewają, ląd się dużo szybciej nagrzewa. Jeśli chodzi o oceany, to one nagrzewają się wolniej, ale też stygną wolniej. Dlatego półkula południowa, która jest pełna oceanów, ta półkula nie ma tendencji do zaśnieżania się, ponieważ lody nie rosną tak szybko jak śnieg, który pokrywa powierzchnię Ziemi. Co się dzieje, kiedy mamy wysokie albedo optyczne, które szybko narosło? Wtedy wpływa to na cały klimat Ziemi. Cały klimat Ziemi się schładza. Tak więc możemy postawić tutaj wysnuć ważny wniosek, że ta właśnie półkula północna dominuje w określeniu klimatu i zlodowaceń, bo półkula północna ma tendencję do szybkiego zmiany albedo. Teraz kolejny punkt to jest to, że gorące lata na północy powstrzymują zlodowacenia. Jak to się dzieje? Wyobraźmy sobie, że półkula północna podczas zimy pokryła się śniegiem i albedo optyczne rzeczywiście spowodowało, że teraz jest minimalne przyjmowanie ciepła. Jednak ten śnieg, mimo wszystko, choć może pozostawać dłużej, powiedzmy większą ilość miesięcy przy chłodnych zimach na półkuli północnej, to jednak gorące lato wyzeruje ten śnieg. To znaczy z powrotem przywróci lądy wolne od śniegu, które będą pochłaniać ciepło. Czyli gorące lato za każdym razem to dodatnie sprzężenie zwrotne popadania w chłodny klimat zresetuje. Problem pojawia się nie wtedy, kiedy jest epoka mroźnych zim i gorących lat, tylko problem się pojawia, kiedy są łagodniejsze zimy i łagodniejsze lata. Bo wtedy lato nie jest w stanie zresetować śniegu, czyli przywrócić lądów wolnych od śniegu. Wtedy śnieg, utrzymując się na pewnym obszarze, powiększonym obszarze przez cały rok, faktycznie zmniejsza ilość przyswojonego ciepła z promieniowania słonecznego na tym obszarze przez cały rok, również i przez lato. I to jest znacząca utrata ciepła przez Ziemię, ciepła, które mogłoby otrzymać od Słońca. To sam fakt, że lądy pokryte śniegiem nie zostaną zresetowane przez gorące lato, sprawia, że w kolejnej zimie ten śnieg narasta. Narastający śnieg
potem już jest nie do zresetowania. I następuje efekt sprzężenia zwrotnego dodatniego, czyli im zimniej, tym mniej ciepła jest przyswojonego od słońca, ponieważ śnieg odbija promienie słoneczne, tym więcej jest zimniej, tym więcej jest śniegu. I Ziemia popada w sposób lawinowy, jak gdyby klimat stacza się po równi pochyłej do mroźnego klimatu, do epoki lodowcowej, do mini epoki lodowcowej lub dużej epoki lodowcowej. I tutaj, czyli dochodzimy do tego ostatniego punktu związanego z teorią epoki lodowcowej, że zmiana klimatu następuje nieliniowo. Nie wystarczy teraz odrobinę podnieść temperaturę lata, żeby zresetować już nawarstwiony śnieg. Trzeba dużo więcej, żeby wręcz przełączyć Ziemię w stan klimatu ciepłego, czyli międzylodowcowego. Teraz popatrzmy sobie na ten żółty przebieg, stan nasłonecznienia, a po prawej od niego, czyli w sensie poniżej, ciepły, zimny stan klimatu. Ciepło, zimno. Ten stan klimatu nie przebiega, nie odzwierciedla idealnie, czyli w sposób liniowy nie przekłada się na nasłonecznienie, lecz popada w piki ekstremalnie dodatnie, jak i ekstremalnie ujemne, gdzie tu mamy ciepłe okresy i wysoką temperaturę, właśnie z tych powodów, które omawiałem wcześniej. Jak tutaj mamy w międzyczasie popadnięcie w mini epoki lodowcowe i co kilkadziesiąt tysięcy lat, ponieważ to zachodzi nieliniowo, spadek jest gwałtowny, jest to znaczne przyspieszenie utraty temperatury przez Ziemię. To widać przy tych gwałtownych spadkach zmian temperatur. Ziemia wręcz przełącza się jak przełącznik między stanem ciepłym a zimnym. Tak? Więc jest to nieliniowa reakcja, bardzo związana z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Mało tego, jeżeli lądolód narasta, wtedy więcej jest wody uwięzionej w lądolodzie i odkrywają się kolejne lądy, czyli odsuwa się ocean, który ma tendencję do zachowywania ciepła, czyli odkrywa się większa powierzchnia lądów, która szybko zostaje pokryta śniegiem i Ziemia może wpaść, wręcz raz wpadła w takim wiele milionów lat temu, taki stan zwany śnieżną kulą. Ten stan nie może trwać z dwóch powodów. Pierwszy to jest kolejna zmiana orbity i zmiana cyklu Milankowicza, lecz w przypadku tak dramatycznym jak śnieżna kula Ziemia wpadła na wiele milionów lat w ten stan, czyli cykle Milankowicza nie pomogły w wydostaniu się. Ale powód rozpadu, znaczy wyjścia z tego stanu był podobny, z jakiego powodu superkontynenty muszą się rozpaść. Jak na przykład Pangea. To jest izolacja ciepła wewnętrznego Ziemi, które skumulowane reaguje podwyższeniem temperatury pod kontynentami i wzmożonym wulkanizmem. Więc jeszcze jesteśmy na szczęście w takim okresie ewolucji planety, że tego ciepła jest wystarczająco dużo, żeby nie dało się powstrzymać
ruchu tektonicznego płyt i wulkanizmu. Mars jest w innym stanie, z mniejszą planetą, szybciej się wychłodził i teraz widać, jaki skutek to przyniosło. Nie tylko zatrzymaniem się ruchu płyt kontynentalnych, ale utratę wszelkiej wody i poza rejonami zamarzniętymi ewidentnie Mars jest jednak dalej od Słońca, więc no i w konsekwencji utratę wszelkiego życia, ile tam było życia. Ok, przechodzimy do następnego slajdu. James Croll był glacjologiem, który żył o jedną generację wcześniej, tak, który postulował, że zmienność orbity wpływa na klimat Ziemi i również posiłkował się pracami Verriera, także to jest większy wysiłek naukowców, by dotrzeć do konkluzji, którą sformułował bardzo jasno, a nawet obliczył Milenkowicz. No dobrze, to teraz wymienimy sobie dokładnie te cykle Milenkowicza, które omówimy, w jaki sposób działają, w jaki sposób funkcjonują. Więc chciałbym również tutaj przytoczyć nowe badania, ale to już później. Więc Milenkowicz wyróżnił 3 najważniejsze elementy ruchu Ziemi w przestrzeni kosmicznej, które wpływają na klimat. I to jest tak: precesja osi Ziemi, nutacja osi Ziemi i ekscentryczność orbity Ziemi. Wszystkie sobie te omówimy. Potem nowe badania wskazują na istotność inklinacji orbity Ziemi, która jest w swym cyklu podobna do ekscentryczności. Polega to na tym, że orbita nieco czasem jest powyżej ekliptyki, czasem poniżej, czasem jest w płaszczyźnie ekliptyki. No i oczywiście będziemy musieli w pewnym momencie omówić dodatkowo precesję orbity Ziemi, by wyjaśnić pewne zjawiska. Także jest 5 elementów do omówienia. W tym odcinku, bo podzielę to na 2 odcinki, omówienie ruchu Ziemi w kosmosie. W tym odcinku zajmiemy się dokładnie ruchem wirowym Ziemi. I wspomnimy o precesji orbity Ziemi. To jest ze sobą powiązane w pewien sposób. W jaki sposób to zobaczymy dalej. Ok. Precesja osi Ziemi o okresie 23 000 lat. To jest pierwszy cykl Milenkowicza, czyli sam fakt, że Ziemia wiruje wokół własnej osi, sprawia, że Ziemia jest nachylona pod kątem tu akurat 23 stopni do Słońca i w pewnej części orbity jest nachylona bardziej półkulą południową ku Słońcu, w innej części orbity jest bardziej półkulą północną. Wtedy, kiedy półkula północna jest bardziej pochylona ku Słońcu, mamy lato. Kiedy jest oddalona od Słońca, a południowa jest wychylona ku Słońcu, mamy zimę, na południowej jest lato. Kiedy jest pomiędzy tymi okresami, czyli oś wirowania wystawia właśnie równik ku Słońcu, to mamy albo wiosnę, albo jesień, w zależności w której połowie orbity jesteśmy. Sam fakt wirowania Ziemi odpowiada za roczne sezony na Ziemi
I to jest oczywiste, nie jest jeszcze to klimat, jest to po prostu pogoda. Ale Ziemia zmienia swoją oś. Ta oś wiruje również, nie tylko sama Ziemia wiruje. Tu mam przykład bąka. Nie tylko sam bąk wiruje, ale wokół osi L, tak, tu jest narysowana oś L, tak, ale jeszcze sama oś wiruje, zatacza krąg. Kiedy rozkręcimy bąk, taki dziecinny bąk, widzimy, że ten kręcący się bąk sam też wiruje, gdzie oś L, tak, zatacza stożek. Dlaczego tak się dzieje? Skąd pojawia się taka dodatkowa siła? Daliśmy energię bąku, by wirował. Co daje energię bąku, aby on zataczał ten stożek? Jest to bardzo prosta fizyka, złożenie wektorów. Otóż, jeżeli bąk jest pochylony nieco do osi pionowej pod pewnym kątem, tutaj jest pokazany ten kąt Φ, tak? To ciążenie Ziemi, pokazane tu jako mg, czyli masa razy przyspieszenie, wektor przyspieszenia, to ciążenie Ziemi sprawia, że jest to siła, pewna siła F, tak, działająca na ramieniu R, co powoduje, jeżeli zrobimy rzut tego ramienia prostopadły, siła, to mamy, co mamy? Mamy dodatkowy moment działający. Ten moment jest tutaj pokazany jako M. Jest to dodatkowa siła skręcająca. Więc jeżeli weźmiemy kręt L, wokół którego wiruje bąk, a następnie dodatkowy kręt M i dodamy te wektory do siebie, zauważymy, że pierwsza, najważniejsza rzecz, że kręt M jest prostopadły do L. Co znaczy nie zmienia jego wartości, a jedynie kierunek. I również jest prostopadły do tego promienia wodzącego. To znaczy, że ten promień wodzący faktycznie będzie, tym promieniem wodzącym będzie zataczać krąg. Czyli precesja tego bąku, zwanym potocznie zataczaniem się bąka, tak? Precesja tego bąka wynika z pewnej dodatkowej, niezrównoważonej siły działającej na pewnym ramieniu, na ten bąk. To jest ta konkluzja, o którą mi chodzi tutaj, że wirowanie bąka nie jest żadnym magicznym procesem, jest fizycznym i jeżeli Ziemia dokonuje precesji, to trzeba znaleźć siły, które działają na Ziemię, że do tej precesji dochodzi. Wtedy ona jest obliczalna. Więc mamy tutaj wirowanie Ziemi, które jest 24-godzinne, to jest nasza doba. I nachylenie tej osi wirowania jest 23,5 stopnia. Skąd wobec tego się bierze precesja? Fakt, że ta oś Ziemi zatacza również ten stożek, tak jak wirujący bąk. Otóż Ziemia nie jest idealną kulą, jest geoidą właśnie. Z powodu wirowania spłaszcza się. Nie spłaszcza się dużo. Ja na rysunku tutaj, żeby rozważyć siły, które działają na Ziemię,
to wyolbrzymiłem, ale spłaszczenie wynosi 21 km. 21 km jest mniejsza na biegunach niż na równiku. Znaczy, że na biegunach jesteśmy odrobinę ciężsi niż na równiku. I to zniekształcenie Ziemi powoduje, że jest oddziaływanie Słońca, tak? Oddziaływanie Słońca na tę część Ziemi, która wystaje poza jej sferyczny kształt, jest większe elementu bliżej Słońca, wystającego elementu bliżej Słońca, jest większe tutaj, siła 1, niż siła, która na element, który jest dalej od Słońca. Nie jest to duża różnica, ale jest. F2, czyli F1 jest większy od F2. Mało tego, nie jest to siła, która jest dokładnie w osi ekliptyki Ziemi, czyli na linii Słońce-Ziemia, lecz właśnie wynikająca z pochylenia. Czyli ta siła działa tutaj na ramieniu R, na tym ramieniu. I to rzut prostopadły tego ramienia, tak, jest niezerowy, daje nam dodatkowy moment, tak jak w bąku, daje nam ten dodatkowy kręt, który sprawia, że ta oś zaczyna wędrować po stożku, czyli Ziemia zaczyna się chybotać. W niektórych pracach widziałem, że wspomniano o kontynentach, które są nierówno rozłożone na Ziemi i to na pewno też ma pewien wpływ. Ale generalnie kontynenty wędrują po Ziemi i są w różnych położeniach, a mimo to cykle Milenkowicza dalej są zachowane, więc myślę, że wpływ jest to mniejszy. Na pewno jest, ale jest mniejszy niż samo zniekształcenie Ziemi do eliptycznego kształtu. No dobrze, popatrzmy sobie, w jaki sposób wiruje ta Ziemia. Jeżeli by popatrzeć, na jaką gwiazdę celuje oś rotacji Ziemi, to teraz mówimy o gwieździe polarnej, gdzie jako gwieździe północy, ale nie zawsze tak było, ponieważ oś wirowania Ziemi zatacza stożek, o którym mówiliśmy, czyli przebiega w cyklu 26 000 lat wszystkie gwiazdozbiory. I tu jest pokazane na drugim rysunku, na drugim zdjęciu. Teraz jesteśmy w momencie 0. Za 2000 lat, moment 0, to podejrzewam, że to jest rok 0. Teraz jesteśmy w plus 2000 lat gwiazda północna, tak? Za kolejne 2000 lat będziemy tu, kolejne tu i tak oś Ziemi przejdzie przez wiele gwiazdozbiorów, wiele oczywiście na niedużej kręgu, który jest 23,5 stopnia. W tym kręgu sobie przejdzie przez wszystkie gwiazdozbiory, wszystkie gwiazdy w zasadzie w tym kręgu. I to, co na przykład Egipcjanie uważali za gwiazdę północną, to było kiedyś tam 5000 lat temu, powiedzmy. To, co powiedzmy za czasów Ramy było, co mówi się, że było
7000 lat temu, tak, czyli było gdzieś tu, choć 7000 lub 7 plus 26 tysięcy, czyli ponieważ mogły być w innym cyklu, więc układ gwiazd się powtarza i co kilkadziesiąt tysięcy lat, układ planet co 10 tysięcy lat, tak więc niekoniecznie ten układ trzeba brać najbliższy naszym obecnym czasom, można wziąć, równie będzie się zgadzał za wielokrotność dziesiątek tysięcy lat. Będzie dokładnie, może nie idealnie, ale bardzo podobny układ. Ok, nie o tym miało być w tym momencie. Przechodzimy sobie dalej, jeśli chodzi o wirowanie Ziemi. Kolejnym problemem, zagadnieniem, które trzeba się zająć, to jest fakt, że my mówimy o cyklu Milankowicza 23 tysiące lat, kiedy precesja Ziemi jest 26 tysięcy lat. Z czego to wynika? Otóż, jeżeli przyjrzeć się, w jaki sposób krąży Ziemia wokół Słońca, to okazuje się, że nie jest to idealny okrąg. Jest to elipsa, mniej lub bardziej eliptyczna w pewnym okresie swej zmienności, ale czasem bardziej kołowa, czasem bardziej eliptyczna, ale jednak zawsze elipsa. I jeśli chodzi o wpływ położenia czy kierunku osi Ziemi na klimat, to jest to zawsze w korelacji z orbitą, ponieważ oś Ziemi, jeżeli jest skierowana, powiedzmy, półkula północna od Słońca, w najdalszym punkcie orbity Ziemi od Słońca, czyli kiedy jest zimno, zimniej jest tutaj, na tym odcinku, w tej części orbity, niż na tym odcinku, w tej części orbity, tu będzie cieplej, chociaż kształt orbity jest wyjaskrawiony, bo zmiany nie są tak ogromne, ale są. To teraz cykl zmiany, przesuniemy, cykl zmiany kierunku osi, ta oś zmienia swój kierunek w pełnym 360 stopni w 26 tysięcy lat, tak? Ale za 26 tysięcy lat orbita będzie wyglądać nieco inaczej. Ja to może narysuję innym kolorem. Powiedzmy, orbita już będzie wyglądać tak. Więc Ziemia wtedy w aphelium będzie tu. Oczywiście będzie we wszystkich swoich pozycjach przez 26 tysięcy lat, 26 tysięcy razy obiegnie tą orbitę, ale jeżeli patrzymy się na ekstremum klimatu, czyli kiedy Ziemia znajduje się w aphelium, jak jest skierowana jej oś. Jeżeli jest od Słońca, za ile tysięcy lat znowuż będzie od Słońca w aphelium, a orbita się zmieniła, więc kąt będzie inny. Więc ten kąt znowuż pokazuje, że Ziemia jest odwrócona półkulą północną od Słońca w aphelium, ale jest to już inny kąt. Tak? To już jest inny kąt. Więc Ziemia
nie musi zatoczyć pełnych 26 tysięcy lat, bo część tego kąta została zatoczona przez samą orbitę. Nie musi dokończyć tego kręgu. Dlatego, kiedy pełny krąg jest 26 tysięcy lat, to, co Ziemia musi zrobić, gdyby przenieść równolegle ten wektor, to będzie 23 tysiące lat. Więc w jakim cyklu, jak szybko musi się orbita obracać, żeby 26 tysięcy lat zostało zamienione na 23 tysiące lat. I tu jest obliczenie. Obliczenie czysto matematyczne modulacji dwóch sinusoid, gdzie wypadkowa sinusoid, częstotliwość wypadkowa równa się przy dwóch częstotliwościach zmodulowanych, tutaj będzie trzecia, tak? Żebyśmy oznaczyli to jako 3, niech będzie jako 3. Jest równa częstotliwości 1 plus minus częstotliwość 2. Tutaj biorę okresy, więc biorę odwrotności. To w zależności, w którą stronę, plus minus jest w zależności, w którą stronę się obraca ta orbita. Ale można to też policzyć bardzo prosto, geometrycznie i to zaraz pokażę. Więc to sobie usuńmy. OK. Więc mamy Ziemię i obrót jej osi, czyli pełny ten obrót, jest 26 kWh. Obrót niepełny jest 23 kWh. Ten kąt to jest dokładnie kąt alfa. Tak? I ten kąt alfa zajmuje 3 kWh. Więc policzmy sobie teraz, ile ten kąt alfa wynosi, wyrażone w obrotach, nie w radianach. Nie ma potrzeby, tak. Więc to jest alfa równa się łuk, czyli 3 kW, tak, przez 26 to jest pełny obrót kilolat, co się jednostki się skracają, to jest 3/26. I ten kąt 3/26 był wykonany w 23 tysiące lat, 23 kW, tak? Więc jeżeli by policzyć, ile razy kąt alfa w pełnym obrocie tej orbity, eliptycznej orbity, bierze udział, musimy podzielić pełny obrót przez kąt alfa i pomnożyć przez czas, który zajmuje zatoczenie kąta alfa. Więc mamy ilość kątów alfa, czyli czas obiegu całej tej orbity, to jest n ilość kątów alfa w pełnym obrocie razy 23 tysiące lat. To jest ten czas T2. Przy czym n jako ilość kątów alfa w pełnym obrocie to jest odwrotność alfa, ponieważ wzięliśmy sobie pomiar kąta w obrotach. Gdybyśmy wzięli kąt w radianach, to byśmy wzięli wtedy 2π przez alfa. Ale ponieważ jest w obrotach, to jest łatwiej. 1 przez alfa razy 23 kW to jest równe 1 przez alfa, to jest 26 przez 3 razy 23 i to daje, tu już się nie zmieszczę,
około, może przejdziemy na czerwony, 200 000 lat. Tak więc łatwo to sobie policzyć geometrycznie i z powodu właśnie wirowania tej orbity, peryhelium tej orbity, Ziemia nie musi zatoczyć pełnego koła do tego samego zwrotu do Słońca, czyli nazwalibyśmy to precesja synedyczna, solarna lub klimatyczna, bo wpływająca na klimat. No, myślę, że to jest wyjaśnione. Teraz przejdźmy sobie do drugiego cyklu Milenkowicza, zwanego nutacją. Nutacja, która wynosi 41 000 lat. No, policzenie nutacji to już jest dużo trudniejsza sprawa, już nie będę w to wchodzić. Sam nie wiem, jakie są wszystkie czynniki wpływające na nutację, ale wymienimy sobie te za Wikipedią. Nutacje krótkoterminowe i długoterminowe. Nutacja jest to zakłócenie w precesji. Tu jest pokazane, oś Ziemi krąży po tym okręgu, ale ten okrąg nie jest idealny, jest zakłócony. Krótkoterminowa nutacja to będzie taka, która jest mniejsza niż 26 000 lat, ona jest znacznie mniejsza zresztą, czyli zakłóceń jest więcej niż pełny obieg osi Ziemi po tym stożku. I nutacja odksiężycowa będzie tutaj 18,61 lat i ona jest w zakresie zaledwie 17 sekund na 9 sekund, czyli długości szerokości geograficznej, czyli w jednym kierunku będzie 17 sekund, w tym kierunku, czyli spowalnianie, przyspieszenie będzie 9 sekund lub odwrotnie, ja już tam nie wnikam dokładnie. Ważne, że jest to znacznie poniżej nawet 1 stopnia. I sezonowe zakłócenia, myślę, że od pół roku, które mają okres 0,5 roku, połowę roku, bo jest dosyć synchroniczne, ta wielkość zakłócenia jest nawet jeszcze mniejsza, bo od 1,3 sekundy do 0,6 sekundy w długości na szerokość geograficzną. Tak więc najważniejsze jest to, że te nutacje, jeżeli ktoś będzie zwracał uwagę na nutacje, te nutacje krótkoterminowe nie mają wpływu na klimat. Tu chodzi o nutacje długoterminowe. Przejdźmy wobec tego do nutacji długoterminowych i mamy tutaj wiele czynników wpływających na nutację Ziemi. Na pewno jest to wpływ planet, czyli planety po tej samej stronie, przynajmniej wielkie planety po tej samej stronie Słońca, raz są rozproszone po przeciwnych stronach Słońca, czyli raz jest sumaryczny wpływ na Ziemię, na eliptyczność Ziemi, a raz jest rozproszony wpływ i to jest mniej więcej, jakby sobie policzyć, okres 10 000 lat, kiedy ponownie planety układają się w jednej linii. Również zmiany kształtu orbity powoduje, że sumaryczny wpływ Słońca jest silniejszy lub słabszy na oś Ziemi, czyli oś Ziemia jest bardziej odchylana, wirowanie, właściwie precesja jest bardziej zakłócona lub mniej i to jest ten okres 100 000 lat zmiany kształtu orbity. Tu też może być, choć podejrzewam, że to jest wtórny, że Księżyc jest zbyt lekki, jest to wtórny wpływ. Jeżeli zmiana orbity Księżyca jest bardziej również kołowa i eliptyczna, bliżej Ziemi, też może mieć wpływ na to. Nie wiem, czy nie będzie należeć również do nutacji krótkoterminowych. W każdym razie wpływ na pewno będzie. No i w efekcie na pewno tych dwóch czynników, a być może i trzeciego czynnika, całkowita nutacja waha się od 21,8 stopni do 24,4 stopnia. I to jest, jakby sobie policzyć, 2,6 stopnia. Tak?
to jest znacznie więcej niż notacje krótkoterminowe, które są w sekundach, poniżej minuty. A tu jest zmiana notacji w stopniach. To znaczy, że oś Ziemi, jak wcześniej mieliśmy, ja tutaj sobie narysowałem to w skali, pierścień, po którym krąży tak naprawdę oś Ziemi pośród gwiazd. Przy czym ten okres notacji jest 41 tysięcy lat. 41 tysięcy lat to jest niecałe dwa razy, niecała dwukrotność precesji. To znaczy, to trzeba sobie wyobrazić w ten sposób, że oś Ziemi czasem jest w wewnętrznej części pierścienia krąży, potem przez środek pierścienia, jak teraz mniej więcej, aż do zewnętrznej części pierścienia. Przy czym przejście od wewnętrznej do zewnętrznej części pierścienia nie odbywa się jak w notacji krótkoterminowej, bo krótkoterminowa jest tak maleńka, że w grubości tej żółtej linii by się zachowała, ale 41 tysięcy lat to znaczy, że po obróceniu się o połowę tego okresu zbliży się, nieco się oddali od tej krawędzi przy drugiej połowie okresu, czyli pełnym okresie, będzie zaledwie w środku, potem przy kolejnym całym okresie oś Ziemi zacznie być na zewnętrznej krawędzi. Ciut wcześniej, jak powiedziałem, 47 tysięcy lat jest ciut mniej niż 2 razy 23 tysiące lat. Czyli w ten sposób oś Ziemi będzie przechodzić łagodnie od wnętrza tego pierścienia do zewnętrza tego pierścienia mniej więcej w 2 obroty. Nie jest to mała linia falista, jest to bardziej zawijająca się na siebie spirala. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o wirowanie Ziemi. W następnej części omówię zmianę kształtu orbit i w jaki sposób to w złożeniu z wirowaniem Ziemi wpływa na klimat. Już to częściowo wspominałem o nieliniowości klimatu. Pokażę to później w następnej części nieco dokładniej. Na dziś dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.